Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie świąteczny projekt z elementami zaśniedziałej miedzi i z elementami turkusu. Jest to projekt, który oparłam o tekturowe pudło, które zmieni się nie do poznania. Zaczynamy! Będziesz potrzebować materiałów takich jak woski, lakiery do techniki decoupage, zestawu do miedzi, foremki i lekkiej masy modelarskiej, farb i szablonu. Zaczynam od pomalowania pudełka za pomocą pędzla szczecinowego, żeby uzyskać dosyć wyraźną strukturę. Wcześniej pudełko nie było gruntowane. Wybrałam kolor Malaysia Blue. Jest to bardzo taki wibrujący, wyraźny odcień jasnego turkusu. I maluję to pudełko nakładając około 3 cienkich warstw. W międzyczasie warstwy podsuszam za pomocą suszarki, żeby zdążyć pokazać Ci ten projekt w całości. Jeśli malujesz w domu, możesz pozostawić farbę do wyschnięcia bez pomagania jej gorącym powietrzem. Tak jak wspomniałam, potrzebne są około 3 cienkie warstwy. Warstwy nakładam za pomocą mojej takiej ulubionej techniki, metodą na krzyż. Następnie użyję szablonu. Jest to szablon w taki ciekawy motyw z listkami, szablon marki Prima. Ponieważ pudełko jest zaokrąglone, najpierw umieszczam go sobie za pomocą taśmy malarskiej w taki sposób, żeby mi się szablon nie przesuwał i używam pędzli Primy. To są pędzle do szablonów, mają ścięty kształt. Po nabraniu farby w kolorze miedzianym, metalicznej, zdejmuję nadmiar tej farby na ręczniku i to właśnie mam na myśli, mówiąc o technice suchego pędzla, czyli ilość stuknięć decyduje o intensywności koloru, a nie ilość farby na pędzlu. Dzięki temu, tak jak widzisz, motyw będzie bardzo precyzyjny. Następnie przystąpię do efektu miedzi, zaśniedziałej miedzi. Nanoszę miedź bezpośrednio na kartonowe pudełko, ale zaczynam najpierw od podkładu. Podkład został przygotowany z myślą o tej linii produktów. Jest to linia profesjonalna marki Flair i podkład po wysuszeniu jest gotowy do tego, żeby nałożyć na niego farbę w kolorze miedzianym. Ale w tym czasie, kiedy jeszcze podkład podsycha, przygotowuję sobie element decoupage. Najpierw wycięłam papier stone, następnie motyw zegara z papieru ryżowego i po przyklejeniu użyłam jeszcze motywu Mikołaja. Dookoła tego motywu zegara pojawi się obwódka w kształcie liści. Używam foremki marki Prima, lekkiej masy modelarskiej. Wyciskam delikatnie tą ramkę dookoła i przygotuję ją również z myślą o kolorze miedzianym, czyli potrzebne mi są przynajmniej 2 takie wyciski. Miedź nanoszę za pomocą bardzo miękkiego pędzla. Staram się to robić bardzo dokładnie, dlatego że pracuję jeszcze na mokrej masie, ale wszystkie te niedociągnięcia są do skorygowania również już na samym pudełku. Tak jak widać, nanoszę bezpośrednio już na wcześniej wyschnięty podkład miedź. Jest to roztwór faktycznie miedziany, który wchodzi w piękną reakcję z solą, która jest tak zwanym reagentem. Kiedy miedź sobie podsycha, lakieruję wcześniej przygotowany element zegara dekoupażowego i za pomocą kleju hobby będę umieszczała go na pudełku, a następnie dookoła również tym samym klejem przykleję moją wcześniejszą ramkę. Tak jak wspomniałam, wszelkie niedociągnięcia w kolorze białym są jeszcze do poprawienia cienkim pędzelkiem. Klej hobby po wyschnięciu będzie bezbarwny, także jego śladów również nie będzie widać. Klej hobby jest klejem kontaktowym, potrzebuje odrobiny czasu na to, żeby wyschnąć i złapać ten motyw, który jest przyklejany na stałe. Po polakierowaniu, po woskowaniu mojego centralnego motywu użyłam tam również odrobiny ciemnego wosku, żeby wszystko pocieniować. Nakładam reagent miedziowy
czyli sól, która spowoduje przepiękne przebarwienia na kolor niebieski, przy czym nakładam to za pomocą gąbki z otworami i dzięki temu ten efekt będzie tak ciekawy. Można to zrobić spryskiwaczem, można to zrobić zwiniętą w kulkę gazetą. Będą to różne efekty, które spowodują właśnie inny kształt tych zacieków. I całość zabezpieczam specjalnie przygotowanym do tego preparatem, który kończy ten efekt zaśniedzenia. Efekt miedzi jest gotowy. Jest wyjątkowy dzięki temu, że użyłam nietypowego narzędzia, czyli gąbki z otworami. Jest również zabezpieczony, tak żeby ten proces nie postępował. Możesz również zabezpieczyć dół pudełka za pomocą lakieru albo wosku. Zajrzyj do mnie na media społecznościowe, tam jest dużo więcej inspiracyjnych treści. Daj mi znać również, jak poradziłaś sobie z tym projektem i czy wszystko poszło po Twojej myśli. Listę produktów znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa!